Czy można przezimować bananowca po prostu w domu? Można. Moi drodzy, oto dowód. Piękny Ensete ventricosum maureli, który zimę poprzednią spędził w salonie. Jak to się wszystko zadziało? O tym dzisiaj. Dzień dobry. Przedstawię Wam historię tego banana, mimo że ona jest klasyczna. Moi drodzy, do ogrodu moich rodziców za moją przyczyną trafił taki oto bananowiec. Nieduży, mała sadzonka, wylądował w donicy i całe lato rósł sobie po prostu na świeżym powietrzu, dokarmiany, odpowiednio odżywiony, nabrał trochę masy, puścił parę liści, no i stał się całkiem już konkretnym, ładnym banankiem, ale trochę za małym na to, żeby go zimować w jakimś ciemnym garażu, no ale też dużą rośliną, którą jakoś trzeba ochronić przed mrozem. Tak więc trzeba było coś z nim zrobić, a ponieważ nie były specjalnie jakiejś innej opcji, po prostu trafił do salonu. Wszelkie informacje w internecie, łącznie z moimi filmami, powiedzą Wam, że takich bananów nie można trzymać w domu, bo one szukają światła, mają go za mało. Nawet jeżeli je doświetlamy, te liście się wyciągają, rośliny robią się rachityczne i zazwyczaj koło stycznia, lutego zaczynają być z nimi spore problemy, zaczynają chorować albo i łamią się pod ciężarem własnego długiego liścia. Tak więc co to się zadziało, że on jednak przetrwał? Moi drodzy, on przede wszystkim w domu rósł bardzo powoli. Dlaczego? Dlatego, że temperatura w domu to nie była temperatura tropikalna 25 stopni, tylko 20 stopni. To jest dobra temperatura i dla roślin domowych, i dla ludzi. Ten banan dostał ogrzewanie podłogowe. Nie chodzi o to, że ziemia się nagrzewała, bo tam była pewna izolacja podstawek, doniczka. Ta ziemia się nie nagrzewa, ogrzewanie podłogowe nie wytwarza takiej temperatury, jak wiecie, stare grzejniki, których nie można było dotknąć, jak się powiesiło na nim syntetyczne skarpetki, to one się już po prostu zastały w danej powieszonej pozycji. Nie, powietrze nagrzewa się spokojniej, niepodrywany jest kurz, a kurz, który się podrywa przy tradycyjnym ogrzewaniu, zwłaszcza jak lubimy wysokie temperatury, osiada po tych roślinach, zapycha te aparaty szparkowe, a my go jeszcze wycieramy i wcieramy i potem nagle się okazuje, że roślina nam marnieje, nie wiadomo dlaczego, ale efekt tych naszych działań, tego kurzu jesteśmy w stanie zobaczyć tylko pod mikroskopem. Tak więc ogrzewanie podłogowe tutaj naprawdę podziałało dobrze na tego banana. Opieka nad takim bananem została zminimalizowana naprawdę do prawie zera. Podlewanie leciusieńko tylko wtedy, kiedy ziemia naprawdę przeschnie. Nawożenie 0, 0. Nawozimy banany, ale tylko takie, które nam całorocznie rosną, a i tak zimą dużo mniej albo prawie wcale. Banan ma mieć jak najmniej bodźców wzrostu, jak najniższą temperaturę, jak najmniej nawozu i malutko wody. Tak, żeby nie wypuszczał nam tak jak taki liścia tygodniowo, tylko maksymalnie liścia miesięcznie. I te wszystkie czynniki spowodowały, że w grudniu banan wyglądał tak. Materiał zdjęciowy nie jest profesjonalny, bo nie miało być to dokumentalizowane, ale tutaj proszę bardzo, mój brat z tyłu za nim banan, całkiem nieźle to wygląda, zdrowa roślina. I tu jest już wszystko fajnie, jak już doczekamy do stycznia, do lutego i roślina jest zdrowa, no to już teoretycznie mieliśmy sprawę z głowy i myślałam, że już będzie fajniej, bo dni dłuższe, ale tutaj zadział się mały dramat. Dramat w postaci przędziorka. Przędziorek, moi drodzy, to jest najgorsze dziadostwo, jakie spotyka wszystkich posiadaczy bananów. Wcześniej czy później będziecie to mieli, żebyście nie wiem co robili. Przędziorek atakuje zazwyczaj wtedy, kiedy nas nie ma oczywiście w domu i wystarczy mu kilka dni, żeby piękną roślinę zamienić w poskręcaną, żółtą masę. I tak się niestety też stało. I niestety, kiedy przed moment na wystawienie banana trzeba mu ściąć wszystkie liście i wyglądał on tak. Szału nie ma. Ale słuchajcie, nie stracił dużo rozmiaru pnia. Za chwilę pojawił się pierwszy liść, drugi liść, a potem no to już zadziałała wiosna, zadziałało lato, zadziałało słońce. I taki mamy efekt na dziś. Piękna, zdrowa roślina. Tutaj są pewne pofałdowania, no bo oczywiście mama trochę przesadziła z koksem, ale to się zdarza i to jest tylko efekt wizualny na chwilę. Za chwilę to mija i mamy po prostu fantastyczny, duży egzemplarz banana. Czyli co? Można zimować w domu? No niby można. I ja byłam pewna, że to w ogóle się nie uda. Przy tym oknie, gdzie jeszcze obok jest daszek, gdzie nie ma pełnego słońca, gdzie relatywnie jest ciepło, to nie ma prawa się udać. Nie w przypadku Ensete ventricosum maureli, gdybyśmy mówili o akuminacie, co innego. No ale co? Udało się. Czyli co? Jeżeli czegoś nie da się zrobić, trzeba znaleźć kogoś, kto o tym nie wie. On przyjdzie i to zrobi. Moi drodzy, udało się. Ale to pamiętajcie, to była taka sadzoneczka, malutka, która miała nieduży przyrost. Jeżeli ja bym próbowała wsadzić coś takiego, no dobra, tego do domu bym nie wsadziła, ale tamtego małego, jakbym go próbowała postawić w domu, no to moi drodzy, banan rośnie do potęgi, czyli w pierwszym sezonie przyrasta nam powiedzmy z takiej sadzonki do takiej, ale w drugim sezonie już przyrasta z takiej do takiej. I tego już do domu nie wsadzimy, a nawet jeżeli mamy duży dom i mamy na to miejsce, nie wiem, na klatce schodowej, to nam się nie uda, ponieważ on będzie rósł 2 razy szybciej i ten liść po prostu wyjdzie taki ogromny, tylko taki cienki. Pień skurczy się po prostu niesamowicie i kiedy wystawimy go na wiosnę, to pierwszy podmuch po prostu te liście połamie i nawet jeżeli banan nam przeżyje, to on będzie zaczynał od początku, będzie znowu mniejszą sadzonką. On się po prostu będzie kurczył.
Możecie zobaczyć takie kurczenie się banana u mnie na filmie z zeszłego roku, jakie dziwne rzeczy potrafią banany wyczyniać. Tak więc, moi drodzy, jak najbardziej uprawiajmy banany, nie bójmy się ich zimować w domu, jeżeli mamy małe, a jeżeli mamy duże i nie mamy na to miejsca, no to teraz o tym mówię, bo jest sierpień. Poszukajmy kogoś, kto ma ciemną piwnicę, ciemny garaż, gdzie nie wchodzi mróz. Wtedy ciachamy liście, wykopujemy, wszystko macie w starszych filmach i zostawiamy go spać. I niech on sobie na wiosnę śpi, a jak na wiosnę się wybudzi, to już będzie taki konkretny, a nie skarłowaciały. Kochani, nie traktujcie absolutnie tego filmu jako instruktażu do tego, jak zimować bananowca. To jest ciekawostka, to się udało raz. Nie każdemu się to uda, nie w każdych warunkach. Każdy ma w domu inne warunki i każdy się inaczej roślinami zajmuje. I oczywiście też każdy ma prawo decydować o swoim bananie, co z nim zrobi. To jest, moi drodzy, pogląd. Ja zimuję swoje, które wyglądają teraz tak, w całkowitej ciemności. I uważam, że to się sprawdza najlepiej. No, poza tym, że oczywiście są jeszcze metody zimowania w gruncie, o których macie parę filmów w playliście Idzie Zima. Bo moi drodzy, ja w tym roku tego na pewno już nie będę wykopywać. Nie na mój kręgosłup i nie na moje nerwy to, że dzieją się z nim potem różne dziwne rzeczy. Tak więc co, przygotowujemy się po drodze do zimowania, ale jeszcze zanim to wszystko, no to co, cieszmy się, bo teraz jest najfajniejszy moment. Wtedy, kiedy już te wszystkie tradycyjne rośliny naszych tradycyjnych ogrodów już wygasają, to teraz egzotyka pokazuje swoje piękno i to jeszcze potrwa. Trzymajcie się, pa!